Siema. Witam w takim filmie, w którym będę odpowiadał na. Wprawdzie nikt mi nie zadał bezpośrednio takiego pytania, ale gdyby ktoś się nad tym zastanawiał, to odpowiem na pytanie, czy będę kupował Nintendo Switch 2, a jeśli tak, to czy na premierę, czy może zaraz po premierze, czy w tym roku. Staram się odpowiedzieć szybko na to pytanie, żeby nie trzymać tutaj nikogo w niepewności. Może zacznę od tego. W ogóle zanim zaczął się Nintendo Direct, zanim poznaliśmy w ogóle właśnie wszystkie detale dotyczące konsoli, jak również cenę konsoli, ceny gier, no to byłem raczej na tak, że raczej będę kupował i no i wszystkie plotki, które się pojawiały, były dość optymistyczne, bo były takie, że konsola będzie właśnie poniżej 2000 kosztować, że że będą gry chodzić lepiej ze Switcha 1, będą miały właśnie wsparcie i tak dalej. Dużo takich argumentów właśnie przemawiających do mnie. No i później jak obejrzałem ten nieszczęsny Direct, który właśnie tutaj leci, to powiem szczerze, mój hype dosłownie spikował totalnie na samo dno. Dosłownie byłem po obejrzeniu tego Directa, siedziałem taki skonsternowany i nie wiedziałem, co mam ze sobą począć. Tak jakby to totalnie rozczarował mnie, totalnie mnie rozczarował. I miałem taki pewien kryzys, że w ogóle tak chciałem nawet odciąć się przez moment. Tego dnia, kiedy był Direct, nawet pomyślałem, że kurde, no nie, no i taką kaszanę odstawili tą prezentacją, że chyba w ogóle sprzedam Switcha i wszystkie gry i w ogóle odsunę się od Nintendo. No oczywiście na drugi dzień mi to przeszło, to taki pierwszy szok był. A czym on był spowodowany? No przede wszystkim pazernością Nintendo. Wszyscy wiemy, jak jest, że jeżeli Nintendo idzie dobrze w poprzedniej generacji, to później stanie się pazerne i chciwe. No i tak niestety się stało. Sama konsola, jeszcze jej cena, ta ustalona przez Nintendo jest ok, jest do przyjęcia. No oczywiście specyfika polskich sklepów jest taka, że Janusze biznesu wiedzą, że to i tak się sprzeda na premierę, więc chyba była jakaś zmowa wszystkich sieci i sklepów, lub po prostu wszyscy poszli za pierwszym sklepem, który wystawił, czy za MediaMarktem. Bo MediaMarkt w ogóle wystawił chyba już ze 2 dni przed planowanym startem preorderów wystawił Switcha 2 za 1999 zł i to była właśnie cena adekwatna w przeliczniku do tej ceny podanej w dolarach i w euro. I dosłownie chyba po 20 minutach zmienili tą cenę na 2,199. Nawet widziałem komentarze na łowcach gier od osób, którym udało się zamówić w tej cenie 1999. No ale bardzo szybko ją zmienili no i później za nimi poszły wszystkie sklepy, więc cena w Polsce jest zawyżona o 200 zł. No i to jest normalne w sumie, bo cena Switcha OLEDa też była zawyżona o 200 zł, bo on powinien kosztować 1500 na premierę, a sklepy sprzedawały go za 1700. Ja wtedy się załapałem właśnie też na taką szybką akcję, że Media Expert wystawił za 1650, czyli 50 zł taniej, ale też dosłownie za dzień chyba podnieśli na 1700. Więc to jest typowa praktyka niestety w polskich sklepach. Co już, no to nie jest wina Nintendo, tak, bo konsola powinna kosztować 2000. Te 200 zł wiadomo nie robi aż takiej dużej różnicy, no właśnie, gdybym chciał faktycznie i potrzebował tej konsoli. Druga kwestia to jest cena gier. To już jest no dramat, po prostu 80 i 90 dolarów za pudełko. To jest masakra. Chociaż widziałem już jakieś ceny z różnych sklepów, że trochę niekoniecznie te sklepy trzymają się tych gier i jest nadzieja, że będą one troszkę tańsze, ale mimo wszystko te takie gry, powiedzmy, od firm third party będą po 300 zł, a jakieś takie właśnie ekskluzywy Nintendo po jakieś 330, 340, tak widziałem w sklepach. I zakładając, że właśnie gry od Nintendo to są na kilkanaście maksymalnie godzin grania, no to dla mnie to się kompletnie nie kalkuluje. Gdyby jeszcze wydali Zeldę, taką jak Breath of the Wild, gdzie bym wiedział, że pogram sobie te 100 godzin, no to bolałoby to mniej.
stosunek godzin do ceny, stawka godzinowa wychodzi wtedy w miarę przystępnie. Natomiast no, kupiłbym takiego Donkey Konga, pograł w niego pewnie ze 12 godzin, jak to zwykle bywa w takich platformówkach 3D od Nintendo. No to za 300 ponad złotych, nie kalkuluje mi się to. Poza tym gry na premierę, które zaprezentowali, żadna z gier third party do mnie nie przemawia, bo Cyberpunk, no nie grałem w niego jeszcze. Mam go na PlayStation. Zafoliowanego kupiłem go ze 2 lata temu i od tamtej pory nawet go z folii nie wyjąłem, więc widzicie jakie mam ciśnienie na tego Cyberpunka. Inne gry third party, no totalnie bez sensu, wydawać 300 zł za grę, którą mogę kupić na PlayStation 5 dużo taniej. Więc dla mnie to jedynie ekskluzywy, zresztą tak samo na Switchu 1. Wszystkie no większość pudełek jakie mam to są ekskluzywy, mam tam kilka takich retro remasterów w pudełkach, które nie są ekskluzywami, ale tak to wszystkie gry jakie mam w pudełkach to są ekskluzywy, więc jeżeli chodzi o zaprezentowane ekskluzywy, no to tak, Mario Kart, wiadomo, że to będzie hicior, ale nie dla mnie. Znaczy lubię Mario Karta, ale to nie jest gra warta takich pieniędzy. Mario Kart 8 mam odkąd mam Switcha w zasadzie. Przeszedłem te wszystkie 48 tras plus te drugie 48 tras z DLC. Wszystko tam przeszedłem. Znaczy no nie wszystko, bo wiadomo, że na tych najwyższych poziomach trudności to nie pozdobywałem tych złotych pucharów, ale no nawet mi się nie chciało, ale na tych niższych poziomach to przeszedłem wszystko i nawet nie mam 10 godzin w tej grze. Nie wiem ile mam dokładnie, pewnie z 9, 8, 9, bo Nintendo oczywiście nalicza co 5 godzin, więc pokazuje mi cały czas, że mam 5, ale de facto mam między 5 a 9, 5 a 10, raczej bliżej 10, więc sami widzicie, Mario Kart 8 nie grałem nawet pełnych 10 godzin, więc jaki jest sens, żebym kupował Mario Kart World? Żaden. Donkey Kong wygląda spoko. To przebijanie się przez ziemię, całkiem ciekawy patent. Natomiast no, w ostatnim czasie, w ostatnim roku i również już w tym roku dość sporo nagrałem się w nintendowe właśnie platformówki 3D. Więc no, jestem trochę przesycony nimi, dlatego ten Donkey Kong no, mimo wygląda ok. Na pewno będzie to ciekawa gra z fajnymi mechanikami, ale na tą chwilę nie mam w ogóle ochoty na tego typu grę. Muszę odpocząć od właśnie platformówek 3D. Coś tam jeszcze pokazali? Chyba nie, no to są... A, jeszcze Metroid, tak? Metroid, który graficznie, no tam się chwalą, że będzie 4K, no ale poza tym sama jakość grafiki, no to moim zdaniem nie odstaje za bardzo od Metroid Prime Remaster. Jest tylko trochę bardziej mroczniejsza, takie bardziej ciemne kolory tam są. No ale, więc on de facto wyglądałby pewnie lepiej na OLEDzie, bo ciemne kolory na LCD-ku nie wyglądają za dobrze. No i też wydać kupę kasy na tą grę. Metroidy to nie są długie gry i do tego on będzie dostępny też na Switcha 1, więc też nie widzę sensu, żeby go kupować dla niego konsoli. Także z tych gier, które pokazali na start, w zasadzie nie ma tam dla mnie nic, co by mnie... Gdyby pokazali nową Zeldę, co oczywiście wiedziałem, że się nie stanie, bo za krótki okres czasu minął od Tears of the Kingdom, więc nie zdążyliby jej zrobić. Albo gdyby pokazali nowy Animal Crossing, albo coś takiego długiego, nowy Xenoblade, chociaż niedawno był X, który pewnie dostanie jakiś patch podwyższając tę rozdzielczość. No ale mam tego Xa też na Switchu, więc też mnie to nie przekonuje. Także jeżeli chodzi o gry zaprezentowane, nic nie ma dla mnie. Jeżeli chodzi o te, które zapowiedzieli również w tych pokazach, również na nic nie czekam. Jak mi się wydaje. Już teraz nie pamiętam dokładnie każdej jednej gry, jaką pokazali, ale wydaje mi się, że nie czekam na żadną z nich. No jest Hyrule Warriors zapowiedziany. Ja zbieram wszystkie gry z uniwersum Zeldy, które są na Switcha. Więc jeżeli miałbym Switcha 2, to na pewno bym to kupił kiedyś tam, bo nie jestem fanem Hyrule Warriors, no ale lubię zbierać gry z Zeldą, więc pewnie bym to kiedyś kupił, jakby staniało. Więc gry mnie nie przekonują, cena konsoli mnie nie przekonuje. Co jeszcze mnie nie przekonuje? Liczyłem na to, że wszystkie gry po prostu ze Switcha 1
będą chodzić lepiej, będą tak jak na przykład miały spadki animacji, że na Switchu 2 będą chodzić płynniutko. Jeżeli miały dynamiczną rozdzielczość, to że na Switchu 2 będą chodzić w tej maksymalnej. Ale co mnie zaniepokoiło, to to, że powiedzieli, że Switch 2 jest zrobiony całkowicie od nowa, ma całkowicie inną jakąś taką infrastrukturę niż Switch 1 i że odpalanie gier ze Switcha 1 na Switchu 2 właśnie jest problematyczne i będzie ono się odbywać trochę sprzętowo, a trochę na zasadzie emulacji. Więc tutaj mam dużą obawę, że gry ze Switcha 1 będą chodzić tak samo jak chodzą na Switchu 1, że nie będzie żadnych poprawek, przez to, że jest to właśnie emulacja. Zresztą zapowiedzieli te patche. No i to też jest kolejna dla mnie żałosna rzecz, że patche po 10 i $20 usprawniające te stare już gry, które w większości już nawet przeszedłem, tak jak te dwie Zeldy. Więc na pewno już nie wydałbym tej kasy na te patche, bo tam chyba po $20 jest w przypadku Zeld, jak się nie mylę, czy po 10. Więc tego bym nie zrobił, ale mam Switch Online, więc mógłbym teoretycznie za darmo skorzystać z dobrodziejstw tych patchy, co jest akurat ok, tylko że ze Switchem Online to tak bywa, że raz się go ma, raz można go nie mieć, więc to nie jest dane nam na zawsze. Co dalej? No i właśnie, wracając do tych patchy, jeszcze powiedzieli, że niektóre gry podali taką listę, które będą miały właśnie wsparcie do wyższej rozdzielczości za darmo i to będzie właśnie Mario Odyssey, jakieś drugie jeszcze Mario, chyba Luigi Mansion i Pokémon Scarlet i Violet. Coś tam jeszcze, już nie pamiętam wszystkich tytułów. Wiem tylko, że jak przeglądałem tą listę, to część z tych tytułów już przeszedłem i w zasadzie z tej listy chyba tylko Pokémon Scarlet chętnie bym zagrał właśnie w wyższej rozdziałce i płynnej animacji, bo ta gra chodzi tragicznie na Switchu. Ale do tej gry mi się jeszcze nie śpieszy, bo jeszcze muszę Arseusa skończyć, co mam rozgrzebanego. Jeszcze mam inne Pokémony, więc Scarlet i Violet zagram, myślę, że no, w dość odległej przyszłości, na pewno nie w tym roku, więc zdążę. Nie ma pośpiechu, że muszę koniecznie teraz mieć tą ulepszoną wersję. No i to jest właśnie, wynika z tego ta obawa, że oni podali listę dosłownie kilku gier, które będą miały za darmo poprawioną grafikę, więc wnioskuję z tego, że w związku z tym trudnością właśnie w emulowaniu tych gier, że cała reszta biblioteki nie będzie miała. Może stopniowo tam będą się pojawiać jakieś gry usprawnione technicznie, no ale wydaje mi się, że mogę się mylić, ale to jest tylko takie przypuszczenie, że właśnie te gry w większości będą chodzić identycznie, czyli tak samo słabo jak na Switchu 1, więc jaki jest sens grać w nie na Switchu 2, skoro nie będą chodzić lepiej? No nie ma sensu. A ja mam dużo, bardzo dużo, znaczy zależy co dla kogo jest dużo, ale mam ponad 50 gier pudełkowych na Switcha 1, z czego przeszedłem około 20, więc jeszcze ponad 30 mam do przejścia. A co za tym idzie, mam w co grać na Switchu 1. Gdybym miał pewność, że te gry będą chodzić lepiej na Switchu 2 i wyglądać lepiej, no to bym mógł wtedy podyskutować. No i to było moje główne założenie, że kupię tą konsolę właśnie dlatego, żeby lepiej, więcej wycisnąć z tych gier, tak? Ale wydaje mi się, że to nie będzie tak działać, więc nie ma to dla mnie sensu. Coś jeszcze? No jeszcze takie chamskie zagrywki Nintendo jak to niesławna płatna instrukcja, tak? Czyli ta gierka, zapomniałem tytuł, co się chodzi takim malutkim ludzikiem po takim wielkim Switchu, za $10 instrukcję obsługi sprzedawać, to tak jakby Sony sprzedawało Astro's Playroom na PS5, to myślę, że Astrobot by nigdy nie powstał, bo właśnie Astro Playroom było za darmo, więc każdy sobie w nie zagrał. No i dzięki temu zrobiło się tak bardzo popularne, no nie? Sam bym tego na pewno nie kupił, gdyby było płatne. Więc to jest to totalnie... No aż brak mi słów na ich pazerność. No i to tak te wszystkie rzeczy się nakładały na takie, kurcze, zniesmaczenie. W ogóle takie te z dupy dodatki dodali. Podniecałem się, jakby odkryli coś nowego. Kamerka do rozmów przez internet, która działa jeszcze w kilku klatkach. Kurczę, no... Czy oni nie widzieli nigdy Skype'a, który chyba ze 20 parę lat temu już był na PC tak dostępny i można było gadać przez kamerki.
A teraz Nintendo tutaj nam pokazuje jakąś prawdę objawioną, tak jakby to było coś nowego jakby odkryli. No to jest trochę żałosne. Ceny gadżetów też są bardzo drogie. No, na szczęście Pro kontrolera nie musiałbym kupować, bo stary będzie kompatybilny. No, Joy-Cony nie mają jednak tego efektu hala, więc też mogą się gałki psuć. No, odpukać. Moje gałki jeszcze się trzymają od OLEDa. Mam nadzieję, że się nie popsują, bo niestety Joy-Cony są bardzo drogie. Od jedynki również, więc też to nie zachęca. Chociaż ten efekt hala to jest taki trochę mityczny, bo tak naprawdę ani pad od Xboxa, ani od PlayStation 5 też nie mają tego efektu, więc tu może być różnie, może po prostu mają trochę lepszą technologię teraz od gałek, więc tutaj jakby to nie jest żaden dla mnie argument, że tak czy że nie. Czy jeszcze coś chciałem powiedzieć? No chyba już powiedziałem z grubsza wszystko, więc jeszcze nie dałem konkretnie odpowiedzi, no ale myślę, że już z tego co mówiłem przez cały ten film, to chyba już każdy sobie wnioskował, że na pewno nie będę brał tej konsoli na premierę. Oczywiście jakbym był większym youtuberem i zarabiał z tego kasę, to na pewno bym ją chciał kupić pod content, żeby robić wyświetlenia, natomiast dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Jestem małym youtuberem, nawet nie uważam się za youtubera, bo wrzucanie filmików to robię tylko dla zabawy, dla własnej przyjemności. Nie zależy mi na jakichś tam wyświetleniach. Jak są, to są, jak nie ma, to nie ma. To tylko zabawa. Nie zarabiam na tym, nigdy nie zarabiałem, ani teraz, ani nie zamierzam zarabiać, więc jest mi to totalnie zbędne. Także będę grał cały czas na Switchu OLEDzie, a Switcha 2 kiedyś planuję kupić oczywiście, a kiedy? Na pewno nie w tym roku, tak mi się wydaje. Zresztą na pewno będą trudności przez pierwsze miesiące w dostępności konsoli, bo teraz te preordery, nawet jak się pojawiają, to znikają dosłownie w moment, więc myślę, że zanim to się unormuje i zanim konsolę będzie można znaleźć normalnie na półkach, to zapewne minie parę miesięcy, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc myślę, że na spokojnie ją sobie kupię. Obstawiam, że na 90% nie kupię jej w tym roku. Tak, a jak będzie, to zobaczymy. Zobaczymy, czy coś zapowiedzą, jakiegoś system sellera, chociaż ciężko mi sobie wyobrazić, żeby coś skłoniła mnie jedna gra do kupienia konsoli. No ale. Także no, to jest moja odpowiedź. Nie kupuję Switcha 2. Jeżeli ktoś jest rozczarowany, no to przykro mi. Takie jest moje zdanie, że nie ma to dla mnie w tym momencie sensu, bo główny argument, czyli granie w nowe gry ze Switcha 2, to był ostatni argument, jaki w ogóle brałem pod uwagę. Głównym argumentem było dla mnie granie w gry ze Switcha 1 w wyższej rozdzielczości i z większą płynnością animacji. I wydaje mi się, tak jak już powiedziałem chyba z 2 razy, że nie dostaniemy tego w każdej grze, a jedynie w wybranych i może z czasem będą się pojawiać kolejne, a może nie. Więc ten mój główny argument nie został spełniony, dlatego ja odpadam. Gry ze Switcha 2 póki co mnie nie interesują, bo mam jeszcze za dużo gier ze Switcha 1 do ogrania. No i nie w tych cenach, no szanujmy się. Za 300 zł to ja mogę kupić, 350 zł mogę kupić dużo bardziej potrzebne rzeczy. No trzeba mieć jakieś priorytety w życiu, tak? Więc to tyle. A wy kupujecie Switcha, jeżeli to oglądacie? Na premierę czy po premierze? Jakie gry was interesują? Jestem ciekaw waszych opinii. Dziękuję za uwagę. Cześć.